ponieważ o 8 mam pilates, który zabukowałam wczoraj rano, więc muszę iść. A wczoraj wyszłam spotkać się z koleżanką na wino. Później spotkałyśmy się z drugą koleżanką, która przyszła razem ze swoją randką. Później ten chłopak zabrał nas do Soho House i tam skończyło się na butelce wina i wróciłam o północy do domu i nic się nie stało. Moje plany nie zostaną skrzyżowane. Potrzebuję kawę, coś zjeść. I za 20 minut muszę wychodzić i będzie okej. Dzisiaj zrobię takiego daily vloga, co jem w ciągu dnia. Wczoraj na Instagramie zapytałam się, co najbardziej lubicie oglądać ode mnie na YouTubie. I dużo wiadomości dostałam, że jakieś filmy z przepisami, na przykład What I Eat in a Week, że tęsknicie za tym, za tą serią. Wydaje mi się, od której bardzo dużo się zaczęło u mnie na kanale. Tak szczerze, to rano przestałam pić kawę, ponieważ rano jem owsianki z kakałem i one mnie dosyć pobudzają i dosłownie nie potrzebuję kawy rano. I nie mam żadnego mleka do kawy, ale dostałam ostatnio od Supersonic Brain Coffee i kiedyś już testowałam ich produkty i pamiętam, że ta kawa była mega dobra. Ona jest właśnie z adaptogenami Lion's Mane, L-Thein, czyli te wszystkie takie rzeczy, o których słyszałam i na przykład mówi Andrew Huberman. Pamiętam, że ona była całkiem smaczna, więc nawet bez mleka będzie okej. To jest ulubiona kawiarnia Shawna Mendesa i Jacoba Elordi. Manifesting. Dobra, spróbujemy. Ona ma taki trochę kakaowy posmak. Śniadanie prawie zawsze jem owsiankę. Nie wiem dlaczego, ale wróciła faza na owsianki. Tu mam płatki owsiane. Zalałam je wrzątkiem, przykryłam talerzem. Później dałam do mikrofalówki na minutę. I teraz dodatki. Parę kropel ekstraktu migdałowego. Łyżka kakao, cynamon i odrobina soli. Następnie daję połówkę takiego dojrzałego banana. Dosłownie tę owsiankę robię ostatnio codziennie od 2 miesięcy, odkąd zima nastała. Zima w Los Angeles. Na górę daję masło migdałowe. Uwielbiam masło migdałowe. Oraz kupuję w Trader Joe's prażone płatki migdałów. Jak nie wiecie, gdzie takie dostać, to po prostu kupcie migdały, jakby kawałki migdałów i możecie na suchej patelni je podprażyć i to jest w ogóle game changer. A zawsze do swojej wody przed posiłkami piję ocet jabłkowy, ponieważ on tam pomaga przy insulinie, można poczytać. To jest dosłownie najlepsza rzecz ever i wydaje mi się, że przez to, że opanowałam ten przepis i jest ona tak smaczna, to jem ją codziennie. Chociaż miałam ogromną fazę na słone śniadania. Nie zjem teraz całej tej owsianki, bo muszę wychodzić na trening, ale zawsze przed treningiem jem chociaż coś, bo nie lubię ćwiczyć z pustym brzuchem, zwłaszcza na pilatesie, gdzie trening to jest 50 minut i to taki mega intensywny. Okej. Mam 11 minut do klasy, a wydaje mi się, że jedzie się 13 minut. I często dostaję pytanie: Sara, jak nie tracisz motywacji? Jak chce ci się rano wstawać z łóżka? Jak rano pada deszcz, jest 8 rano, wczoraj poszłaś spać, jesteś zmęczona, nie chce ci się, co nie? Nie chce ci się. Idziesz za tymi swoimi celami i marzeniami i nigdy się nie poddajesz. Ja wam powiem, bo odpowiedź jest bardzo prosta, ale wiem, że nie każdemu się to sprawdzi. Kevin Klein, Jeremy Allen White, to też bardzo pomaga, żeby wyjść z domu. Wczoraj jechałam przez Sunset Boulevard i tam była taka ogromna reklama, ogromny billboard po prostu na budynku i tak jechałam i miałam... Dziewczyny wiedzą o co chodzi. Więc to jest też fajne w byciu w Los Angeles, że są te ogromne billboardy. Chyba widzę, chyba widziałam właśnie jakąś LA model influencer wychodzącą ze studia. Czy to pomaga? Ojej, przepraszam. Okej, widzimy się na pilatesie.
I'm dead. Zaczęłam teraz ćwiczyć z nową dziewczyną Alexis, ponieważ ta, która moja ulubiona, jeżeli ktoś oglądał vlogi po angielsku, Journey, nigdy jej nie widzę, nie wiem czy ma jakąś przerwę czy coś. Te treningi są tak trudne. Jak zaczynałam ćwiczyć, to byłam taka, że wszystko dam radę i wiecie, tak przemęczałam się, robiłam nawet, wiecie, za dużo, jak na moje siły, możliwości, bo byłam taka ambitna. Później miałam zakwasy przez tydzień, więc teraz tak trochę zwolniłam i wiecie, jak już nie potrafię, jak się cała trzęsę, to się poddaję, więc wydaje mi się, że teraz mi jakoś lepiej idzie, ale nie no, te treningi są tak trudne, po prostu nie mam siły w ogóle, żeby gadać. W całym Los Angeles jest teraz tyle reklam iPhone'a 15 Pro. Dziwnie, że używają dzieci i na reklamy, ponieważ czy to dziecko się zgodziło? Czy ten malutki, słodki Bobas zgodził się na to, żeby być na jakimś billboardzie? Prawdopodobnie nie. A ktoś dostaje pieniądze za to, co nie? Rodzic, prawdopodobnie. I to jest trochę dziwne. W Norwegii by się to nigdy nie wydarzyło. Wydaje mi się, że dziecko, może tutaj też, jakby da się sądzić rodziców za wykorzystywanie twojego image, jak nie było się jeszcze świadomym i tak dalej. Prawdopodobnie też stworzyli te reklamy, żeby mówiono o tym. Tak samo Balenciaga, wiecie, wtedy się robi głośno, jest jakaś kontrowersja i to pomaga w promocji. A czy ludzie gadają o czymś dobrze czy źle, nie ma jakby różnicy. Jest to darmowa reklama. I ja teraz nawet o tym mówię, chociaż nigdy nie kupię iPhone'a 15. Się śmiałam, że jeżeli iPhone wyjdzie z 5 kamerami z tyłu, wtedy kupię. Ale musi być 5. 5, nie mniej. Uznałam, że przyjdę tutaj i trochę pokażę moją skincare routine. W ogóle moja ścianka powoli znika. Wczoraj zaczęłam odklejać te wszystkie zdjęcia. Złuszczyłam bardzo moją skórę za pomocą takiej gąbeczki, takiej naturalnej i takiego wygładzającego żelu z CeraVe i moja cera teraz jakby wygląda na mega czystą. Jak robię takie trochę bardziej porządne złuszczanie, to staram się robić pielęgnację jak najdelikatniejszą i mega nawilżającą. Użyję różanego tonera. On jest taki przepiękny, ma płatki róż. Później mam też drugi toner, którego używam na co dzień. Anua Heart Leaf 77% Soothing Toner. Go widziałam, taka jedna dziewczyna, która ma idealną cerę. Pokazywała go na TikToku i go kupiłam przez Amazon. Nie jest mega drogi, a ma bardzo fajny skład. Dobrze mi się sprawdza, ale teraz jak widzę, że moja cera jest taka zaczerwieniona, to użyję tego. Erika jeszcze śpi, więc gdybym szeptała, to dlatego. Może też użyję właśnie z tej linii Rose Deep Hydration Oil Serum z Fresh. I też całe ciało po prysznicu nałożyłam balsam oraz samoopalacz. Ja dosłownie jestem uzależniona, jeżeli chodzi o samoopalacz i w zimę zawsze używam, ponieważ jak ja jestem blada, to... Więc dzisiaj przez cały dzień i prawdopodobnie jutro i do następnego prysznica będę się marynowała w tym i będę mega ciemna. W prysznicu wzięłam i zrobiłam, wiecie, taki mocny scrub. Czuję, że potrzebowałam tego. I ostatnio nowy krem nawilżający, który zaczęłam stosować i mega dobrze mi się sprawdza, jest The Ordinary Natural Moisturizing Factors. Tak wygląda. Jest to taki bardzo basicowy, ale też dobrze nawilżający krem. Bym właśnie powiedziała na co dzień. Jedyny jaki jest minus, to czasami jak nałożę za dużo, to on się jakby tak pieni na skórze, nie wiem. Albo jak nakładam na jakieś inne serum, ale nie, teraz wygląda ok. Na koniec będę robiła masaż gua sha i używam do tego olejku, który się po prostu nazywa Bee Oil. Małą ilość. I myślę, że gua sha wam pokazywałam już milion razy. Zaczynam od czoła, od 5 do jakby 10 razy. Na co dzień, gdy nie nagrywam, to taka pielęgnacja cery zajmuje mi 5 minut max razem z gua sha. Krem pod oczy, Creamy Eye Treatment. Używam też rano zalotkę, bo jak nie, to wyglądam jakbym nie miała oczu. Nakładam błyszczyk z Essence What the Fake z Hyaluronic Acid i jest całkiem spoko, dobrze nawilża i ma taki plumping efekt. Tyle. Celem jest, żeby wyglądać jak glazed donut. Magnes żelazo cynk.
dzisiaj spędzę cały dzień przed komputerem. Podpisywałam na maile, porobiłam płatności, właśnie powoli się przeprowadzamy, więc porobiłam zdjęcia, jeżeli chodzi o jakieś meble, bo będziemy je sprzedawać. 2 dni temu ugotowałam cały garnek ciecierzycy, bo robiłam zupę i jeszcze mi została, więc będę robiła hummus. Robię zawsze swój hummus i uwielbiam mieć w lodówce i jeść z marchewką, z selerem, z krakersem i szczerze jestem mega głodna, więc zabieram się za to, zrobię hummus i później taką ogromną sałatkę, pokażę wam taką moją typową sałatkę, którą jem i robię mega często. Bardzo ważne jest, żeby zostawić tą wodę po gotowanej ciecierzycy, bo wtedy on się robi taki kremowy, się tak pieni. Jeżeli chodzi o przepis na hummus, mój ulubiony to jest w moim foodbooku. To jest ząbek czosnku. Nie mam cytryny, więc dodam ocet jabłkowy. To jest w ogóle świetne, jak się nie ma cytryny albo robi się jakieś różne sosy, dressingi. To jest świetne. Następnie najważniejsze tahini. Daję taką jedną małą łyżkę. Sól, kmin rzymski. Jego bardzo dużo, to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o hummus. Dodam też taki czosnek granulowany. Tu mamy wszystko i to blenduję. Dzisiaj zrobię taki klasyczny hummus. Nie będę dodawała buraków, szpinaku, niczego. Będzie po prostu klasyczny. I przechodząc do sałatki, ostatnio mam obsesję na punkcie tempeh. Tempeh to są sfermentowana soja. Mój ulubiony przepis to jest sos sojowy, sriracha, masło orzechowe. Robi się sos, zalewa cokolwiek, odstawia się i później do piekarnika. Czasami kroję cały taki blok i robię i później sobie daję do lodówki i mam zawsze do używania. Ale jak chcę tak na szybko zrobić właśnie sałatkę, nie mam czasu, żeby przygotowywać, czekać, to robię taki tempeh na patelni mega szybko i jest przepyszny. Jeżeli nie ma się tempeh, to można użyć po prostu zwykłe tofu. Rozgrzewam na patelni olej sezamowy i wezmę sobie taki kawałek i go podrobię na mniejsze kawałki. W międzyczasie, jak to się robi, to będę robiła sałatkę. Tu mam jarmuż i wmasowałam oliwę z oliwek i do tego płatki drożdżowe. I teraz używam jakby warzyw, te, które mam. Mam marchewkę. Myślę, że przeważnie jakby w ciągu dnia staram się po prostu jeść tęcze i różne warzywa. Jeżeli pod koniec dnia widzę, że nie zjadłam za dużo warzyw, to jem na przykład marchewki z hummusem. Chodzi o taki balans i takie właśnie bardzo intuicyjne jedzenie. Tu mam marchewkę. Nie widzicie mojej sałatki, to będzie niespodzianka, ale tak, dodaję trochę czerwonej cebuli, połówkę awokado i tutaj w tym słoiku miałam kiszoną kapustę, później ona mi się skończyła, a zostało bardzo dużo wody, więc wzięłam, pokroiłam czerwoną kapustę i tutaj ją dałam i ona trochę, wiecie, puściła kolor i jest, powiedzmy, trochę kiszona. Tu wszystko jest i to mieszam. Czasami jak mi się chce, albo robię raz na jakiś czas, na przykład dressingi z tahini, albo z masła orzechowego, masła migdałowego, z miso, sosem sojowym i przechowuję sobie w lodówce i mam gotowe i polewam sobie sałatkę. Dzisiaj nie mam i nie chce mi się robić żadnego dressingu i wydaje mi się, że nie potrzebuję ta sałatka. Mam też hummus. Hummus też jakby mega dużo dodaję. Tak wygląda po wymieszaniu i dodaję sobie na górę, trochę to stosuję jak taką posypkę. To jest właśnie tempeh i te prażone pestki dyni. Tak się prezentuje sałatka, hummus, dam sobie jeszcze płatki chili, jakieś przyprawy. Ostatnio właśnie siadam sobie tutaj, bo jest dosyć fajny widok, jakby widzę te różne domy w górach, w Hollywood Hills. Wydaje mi się, że jak nagrywałam tygodnie jedzenia, to robiłam to samo. Robiłam sałatki z jarmużem, z tofu, z batatami i na górę dawałam, wiecie, jakieś posypki, orzeszki i tak dalej. I to dosłownie zostało ze mną do dzisiaj. Jeszcze jak jest awokado, hummus, to jest taka moja wymarzona, idealna sałatka, gdybym miała powiedzieć. Jak w Los Angeles pada, to tak raz a porządnie. Wow, ale jest ulewa. Uznałam, że jak nie wyjdę dzisiaj z domu, to ten dzień nie będzie dobry. Ja nie będę się dobrze czuła. Dlatego idę do kawiarni, poczytam książkę, poedytuję trochę. Bo siedziałam na komputerze, ale szczerze to produktywna jakaś nie jestem.
Tam zawsze w tej kawiarni bardzo dużo ludzi siedzi i pracuje. Ostatnio był mega przystojny chłopak. Mogę wam powiedzieć, że ja ostatnio robię bardzo duże postępy, ponieważ kiedyś miałam taki problem z kontaktem wzrokowym, że jak się jakiś chłopak na mnie popatrzył, to ja od razu, wiecie, patrzyłam się gdziekolwiek indziej i miałam bardzo duży problem z tym i rozmawiałam o tym na terapii i to się bierze wszystko ze strachu przed intymnością i przed bliskością. Dlatego zaczęłam nad tym pracować i teraz jak podoba mi się jakiś chłopak, to się na niego patrzę albo tak, wiecie, próbuję świadomie złapać jakiś kontakt wzrokowy, żeby on wiedział, że nie musi się mnie bać i że jestem, wystawiam się i nie mam też jakby z tym problemu, żeby podejść do chłopaka i zagadać. Jak jest sytuacja i da się zagadać, to robię. Dlatego też nie jestem jakby jakaś mega zła, jak wiecie. Nie mam wyrzutów jakichś do mężczyzn, że nie podchodzą. Więc taka jest misja na tą kawiarnię. W deszczu. Nie wiem, czy ktokolwiek wychodzi do kawiarni. Ja wychodzę, więc inni też wychodzą. Jest godzina 15:12. Nie zgadniecie, co się wydarzyło. Siedziałam sobie w mojej ulubionej kawiarni aktualnie. Porobiłam coś na komputerze, napisałam sobie cały scenariusz do odcinka podcastowego i zaczęłam teraz czytać nową książkę Hemingwaya The Sun Also Rises. Podszedł do mnie chłopak i się mnie pytał, czy lubię Hemingwaya i powiedziałam mu, że to jest moja pierwsza książka. I zaczęliśmy gadać o filmach, że książki zawsze są lepsze od filmów, że on teraz był w kinie na Poor Things i że bardzo poleca. Czy był cute? Nie był hot, ale ja się nauczyłam, że jakby takie zdrowe związki, no to nie zawiera się z osobami, które są mega turbo hot. Jak jest dużo jakiejś takiej chemii, no to ma się bardzo różowe okulary. I najlepsze jest to, że wcześniej podszedł chłopak, który był mega hot i się zapytał, czy jest wolne to miejsce. I ja powiedziałam yes. I on odszedł. I wydaje mi się, że on powiedział, czy to jest zajęte. Jakby powiedział, wiecie, i on... I był mega przystojny, więc po prostu muszę tutaj częściej chodzić i znajdę tutaj kogoś. Nie no, żartuję. Ugotowałam zupę 3 dni temu i mogę wam powiedzieć, jak ją zrobiłam. Niestety wam nie pokażę, jak ją robię. Dałam na górę parmezan, płatki chili, został mi chleb i go sobie stostowałam z masłem. Mam nadzieję, że ta zupa będzie gorąca. A więc najpierw powiem, co jest w zupie. Pieczarki, batat, pomidor, marchewka, ciecierzyca, cebula, czosnek. I robiłam tak. Duży garnek, oliwa, wrzuciłam pokrojoną cebulę i czosnek. I do tego pieczarki. To wszystko pomieszałam, aż zrobiły się, te pieczarki się tak przypaliły. Dodałam trochę wody i zrobił się jakby taki bulion na bazie tych pieczarek, taki wiecie, brązowy. I później dodałam pokrojonego jednego pomidora, 2 bataty pokrojone, chyba tam 3 marchewki pokrojone. Miałam też tą ugotowaną ciecierzycę, to tak dodałam może z kubek. Zalałam wodą, to gotowałam, aż bataty były miękkie, marchewka. Później przyprawiłam kminem, kurkuma, sól, pieprz, umami przyprawa do grzybów z Trader Joe's. I szczerze jest przepyszna. I marzyła mi się taka zupa właśnie z pieczarkami, taka właśnie ciemna, brązowa i z takim miękkim, rozgotowanym pomidorem. Nie mam pojęcia. Jest niesamowita. Która jest godzina? 16:30. Okej. Jest która? 19:30. Została mi w lodówce dosłownie łyżka jogurtu, więc przełożyłam tutaj i dodałam odżywkę białkową, waniliową. Trochę wody, żeby była lepsza konsystencja. I pokroiłam sobie jabłka. Uznałam, że się podzielę, no bo pokazuję wszystko, co jem dzisiaj. Co jeszcze ze snacks mogę wam pokazać? O, mam na przykład też wafle ryżowe z brązowego ryżu i lubię sobie je dawać na to masło migdałowe, banan, cynamon i sól. Ostatnio z Polski w paczce dostałam łakotki i oszczędzam. Uwaga, zostały mi 3. Bardzo jakby tęskniłam za tym smakiem, bo to jest mój smak z dzieciństwa, dosłownie w podstawówce. Zawsze po szkole chodziłam do sklepu i jadłam te ciastka. To były moje ulubione. Nie delicje, tylko łakotki z cukrem. I szczerze, nie smakują tak jak wtedy. Nie wiem, czy przez to, że po prostu dojrzałam i wiecie, jako dziecko wszystko jest o wiele lepsze. Ale wydaje mi się, że są mniej maślane i są takie bledsze. Wydawało mi się, że wtedy one były takie mega chrupiące i takie ciemniejsze i mega maślane. Okej.
jak nie wychodzę na żadną imprezę albo do znajomych, to dosłownie o 21:30 leżę już w łóżku i 10:30 zasypiam. O, tu mam jeszcze taką lampkę. Ogólnie na moim stoliczku nocnym mam perfumy. Świeczka Chocolate Croissant i zapałki z Sunset Tower Hotel. Ta świeczka jest niesamowita. Kupiłam drugą na zapas, bo wiem, że nie będą one zawsze w Trader Joe's. Kolejna rzecz na moim stoliczku nocnym. Coconut Body Butter. To pachnie tak niesamowicie. Mam ochotę poczytać. Coś jeszcze? Tu sobie nalałam całą wodę. I jeszcze jedna właśnie taka rzecz, jeżeli chodzi o moją sleeping routine. Ostatnią rzecz jem o 9:00 i robię trochę post przerywany, niezbyt planowany, ponieważ jak wychodzę, to jakby whatever. Ale jak mam taką sleeping routine, to wiem jakby o 9:00 powiedzmy, że kończę jeść, ponieważ 9:30 jestem już w łóżku i 10:30 i nie lubię też jakby jeść przed snem, bo wtedy czuję, że to też wpływa na jakość mojego snu, ale też nie mogę iść głodna spać, bo to też później wpływa na jakość mojego snu i budzę się mega głodna i też w pewnym momencie przestaję pić wodę, żeby nie wstać w nocy do łazienki. Czy dzielę się zbyt wieloma rzeczami? Wydaje mi się, że nie. Więc to było na tyle. Aha, zrobiłam bardzo fajną jogę na otwieranie bioder od Gosi Mostowskiej. Mogę wstawić link na dole i była super. Ja uciekam spać. Dobranoc. Love you. Trzymajcie się. Prawdopodobnie to jest ostatni vlog i daily filmik z tego miejsca.